Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym Platonowym Czwartku. Dawno nas nie było, wracamy po długiej przerwie, tak naprawdę jeżeli chodzi o Platonowe Czwartki. Dzisiejsze spotkanie to będę miał okazję i przyjemność zaprezentować nową wersję serwera aplikacji Platan, w której znajdują się 4 aplikacje, a dzisiaj porozmawiamy o Platan Call Monitorze, który jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wspomożenie osób odbierających telefony, o pomoc, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, nietracenie połączeń. O tym wszystkim będziemy mówili. W kolejne czwartki będziemy mówili również o pozostałych aplikacjach, które zostały uruchomione na serwerze aplikacji Platan. Serwer aplikacji Platan, on przez cały czas się rozwija i funkcjonalności w poszczególnych aplikacjach na nim zainstalowane otrzymują nowe funkcjonalności. I dzięki Państwu, tak naprawdę dzięki temu, że tak mocno Państwo też angażujecie się w to, aby nasze produkty były jak najlepsze, powstają nowe wersje, szczególnie Platan Call Monitora, który okazuje się rewelacyjnym rozwiązaniem od kilkuosobowych firm po bardzo duże przedsiębiorstwa, poprzez duże organizacje, co nas bardzo cieszy. I nie ukrywam, że szczególnie cieszą takie zapytania jak, czy Platan Call Monitor można zastosować do innych central telefonicznych, do innych serwerów telekomunikacyjnych niż Platan, bo to pokazuje, jak dobrze odczytaliśmy, czy udało nam się dzięki Państwu uzyskać informacje, co jest potrzebne do jeszcze efektywniejszej pracy z telefonem. Dzisiaj Platan Call Monitor i aby zacząć w ogóle pracę z Platan Call Monitorem, muszę przypomnieć jedną rzecz. Aby oprogramowanie Platan Call Monitor w serwerze aplikacji Platan, ale również oprogramowanie zainstalowane w systemie Windows działało poprawnie, to oczywiście musi zostać uruchomiona możliwość komunikacji z centralą telefoniczną. Będę pokazywał to na przykładzie Proximy i to, co należy zrobić przed uruchomieniem oprogramowania Platan Call Monitor, to przede wszystkim skonfigurować centralę, ustawić grupy wspólnego wywołania, no i przede wszystkim w menu ustawienia wspólne CTI CPR, czyli w tym miejscu włączyć komunikację poprzez protokół PCTI z zaznaczeniem wszystkich komend, które będą wymieniane pomiędzy oprogramowaniem zewnętrznym, czyli w tym przypadku serwerem Platan Call Monitor, a serwerem telekomunikacyjnym, w moim przypadku Proximą. Dodatkowo, aby zautoryzować połączenie oprogramowania Platan Call Monitor z serwerem Proxima bądź Libra, w menu Administracja, zmiana hasła należy wprowadzić hasło autoryzacyjne do połączenia się tych dwóch aplikacji, czy aplikacji i urządzenia. Domyślne hasło do komunikacji z Platan Call Monitorem to jest 8 ósemek. Mając skonfigurowaną serwer Proxima bądź Libra, możemy przystąpić do komunikacji z oprogramowaniem Platan Call Monitor. Ja dzisiaj i przez kolejne 3 nasze spotkania czwartkowe będę prezentował aplikacje, które dostępne są w serwerze aplikacji, czyli w dedykowanym komputerze, który podłączamy do sieci i następnie po skonfigurowaniu dostępu do ustawień sieciowych będziemy mogli
korzystać z tych preinstalowanych już aplikacji, czyli aplikacji Call Monitora, o którym opowiemy dzisiaj, oprogramowaniu Agent 003, o którym powiemy za tydzień, oprogramowaniu Platan Contacts oraz oprogramowaniu Fax Server. Każdy serwer aplikacji Platan, który jest zwalniany z produkcji, uruchamiany jest na adresie domyślnym. Ten adres oczywiście jest podany w instrukcji dostarczanej wraz z serwerem aplikacji. Po uruchomieniu, pierwszym połączeniu serwera aplikacji Platan z komputerem należy wprowadzić parametry sieciowe. W tym celu przechodzimy do menu Panel administracyjny i logujemy się do ustawień serwera. Domyślny login i hasło to jest admin. Po wprowadzeniu poprawnie loginu i hasła mamy możliwość zmiany oczywiście hasła, co powinniśmy w pierwszej kolejności uczynić. Po zmianie hasła możemy przystąpić do zmiany ustawień sieciowych. Wprowadzamy adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i mamy możliwość wprowadzenia dwóch adresów serwera DNS. Serwer aplikacji Platan również pozwala na pracę w dynamicznym otrzymywaniu adresacji IP z serwera DHCP, natomiast nie zalecamy tego rozwiązania, chyba że ktoś stosuje swój wewnętrzny serwer DNS i wówczas poprzez nazwę domenową zawsze urządzenia sieciowe znajdą właściwy adres IP serwera aplikacji Platan. Jeżeli nie mamy swojego wewnętrznego serwera DNS-owego, wówczas zalecamy, aby stosowany był stały adres IP. Po zaktualizowaniu serwer aplikacji uruchomi się ponownie. Potrwa to około 2 do 3 minut. Mając poprawnie skonfigurowaną adresację IP i podłączony serwer aplikacji do sieci, wówczas z dowolnego komputera poprzez przeglądarkę internetową możemy uruchomić oprogramowanie Platan Call Monitor. Ponownie logujemy się na konto administratora w aplikacji Platan Call Monitor i tutaj domyślnie również nazwa użytkownika i hasło to jest admin z małej litery. Po wprowadzeniu tych danych pojawia się okno informujące nas o aktualnym stanie połączenia pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor a serwerem telekomunikacyjnym Platan. W tej chwili nie mamy połączenia, ani nie mamy wgranej żadnej licencji na korzystanie z oprogramowania Call Monitor. Wobec czego, aby ustawić połączenie z centralą, przechodzimy do zakładki Ustawienia PBX i w ustawieniach PBX włączamy połączenie z centralą, podajemy adres karty procesorowej serwera Proxima bądź Libra, następnie podajemy port komunikacyjny i tutaj uwaga, domyślnie w programie Platan Call Monitor został wprowadzony port 5004. Natomiast w centrali domyślny port oprogramowania Platan CTI to jest 5001. Jest to troszeczkę nasze zabezpieczenie przed tym, aby
był użytkownik czy integrator tworzący połączenie pomiędzy aplikacją Platan Call Monitor a centralą telefoniczną, miał świadomość, że tylko jedna zewnętrzna aplikacja może łączyć się z centralą telefoniczną. Jeżeli użytkownik korzysta z oprogramowania Platan CTI, wówczas należy pozostawić port 5001 na centrali, natomiast w oprogramowaniu Platan Call Monitor włączyć komunikację aplikacji Platan Call Monitor z centralą za pośrednictwem serwera Platan CTI i wówczas wprowadzić adres IP komputera, na którym została zainstalowana aplikacja serwer CTI i port TCP, który został w serwerze CTI udostępniony jako socket. W związku z tym, że ja będę łączył się bezpośrednio z oprogramowaniem Platan Call Monitor z serwerem Proxima, to ustawiam bezpośrednie połączenie pomiędzy centralą a tym oprogramowaniem, ustawiając identyczne porty TCP. Oczywiście mogłem również w centrali wprowadzić tutaj port 5004 i nie zmieniać go w oprogramowaniu Platan Call Monitor. Na cele szkolenia zmieniam w Platan Call Monitorze ze względu na to, że po zmianie portu dla komunikacji PCTI w centrali, centrala musiałaby zostać zrestartowana. Następnie oprócz komend PCTI oprogramowanie Platan Call Monitor potrzebuje również połączenia po porcie HTTP poprzez protokół HTTP na porcie komunikacyjnym z centralą. W centralach Proxima i Libra domyślny port komunikacji po HTTP to jest port 80, dlatego również w moim połączeniu nie zmieniam portu połączenia po HTTP. Wprowadzam hasło dostępu. Tak jak wspomniałem, nie zmieniałem hasła w serwerze Proxima. Wobec tego pozostawiam hasło dostępu dla Call Monitora w postaci 8 ósemek. Następnie mogę zdefiniować modyfikację prefiksu, który przychodzi do oprogramowania Platan Call Monitor. Jeżeli z centrali otrzymam informację, że połączenie przychodzi z numeru plus na przykład 49, to wówczas w oprogramowaniu ten plus zostanie zmieniony na prefiks 00. Dodatkowo oprogramowanie Platan Call Monitor pozwala nam na oddzwanianie na połączenia, które zostały zarejestrowane w oprogramowaniu Platan Call Monitor. I aby skutecznie móc oddzwonić, potrzebne nam jest dodanie prefiksu wyjścia na linię miejską przez to oprogramowanie. Domyślnie w Platanie dostęp czy prefiks wyjścia główną linią, wiązką linii miejskich jest to prefiks 0. Dodatkowym ustawieniem jest możliwość wprowadzenia liczby dni dla dopasowania połączeń odzwanianych do nieodebranych numerów. Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy w oprogramowaniu Platan Call Monitor zaistnieje sytuacja, że pojawi nam się połączenie, które nie zostało obsłużone przez żadnego z użytkowników, wówczas, jeżeli któryś z użytkowników oddzwoni pod ten numer w zadanym kryterium liczby dni, to wówczas w historii tych połączeń pojawi się informacja, że dane połączenie zostało obsłużone przez
oddzwonienie użytkownika. Pokażemy to w momencie, kiedy będziemy prezentowali, jak wygląda wizualizacja połączeń, które są kierowane do agentów. Mając skonfigurowane połączenie z centralą, zapisuję ustawienia. Po zapisaniu ustawień w statusie pojawi się informacja o połączeniu z serwerem centralowym, czyli z Proximą. Jest podana wersja oprogramowania serwera telekomunikacyjnego, numer sterownika i model centrali oraz oczywiście status połączenia. Na tą chwilę nie mamy jeszcze połączenia z LDAP, co będzie przedmiotem naszych kolejnych spotkań, oraz nie mamy wczytanych informacji o licencjach. W takim układzie należy wykupić licencję na użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor i po otrzymaniu pliku z licencją wczytać go do oprogramowania Call Monitor. Aby wczytać licencję, przechodzimy do opcji Inne i wybieramy opcję Wczytanie licencji. W tym momencie z mojej bazy licencji Platan Call Monitora wybieram Proxima 007, czyli moją Proximę szkoleniową. Czy chcesz wgrać nową licencję? Tak. Licencja w tym momencie została dodana i w oknie statusu pojawia się informacja o tym, że dany serwer Platan Call Monitor posiada licencję na 10 kont typu agent, 5 kont typu menadżer, jedno konto typu tablica oraz ma możliwość wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem tej aplikacji Platan Call Monitor. Mając aktualnie zestawione połączenie z centralą oraz wczytane licencje, możemy przystąpić do definiowania użytkowników, którzy będą korzystali z oprogramowania Platan Call Monitor. W tym celu przechodzimy do zakładki Użytkownicy i w zakładce Użytkownicy mamy administratora, dodamy nowego użytkownika, przypiszemy mu numer, załóżmy, niech to będzie numer 107, nazwa użytkownika agent 001, numer 107, hasło musi być 8-znakowe. Czy mamy możliwość przypisania mu adresu e-mail? Będzie to miało szczególne znaczenie w przypadku kont typu menadżer, czyli wpiszę tutaj user domena.pl. Ponieważ na ten zdefiniowany adres e-mailowy, jeżeli ten użytkownik będzie menadżerem, będą wysyłane raporty z pracy grupy wspólnego wywołania i ich agentów. Zaznaczamy, czy ten użytkownik będzie administratorem. Zaznaczę, że w moim przypadku chcę, żeby był również administratorem. Chcę, żeby był również agentem. Po zaznaczeniu agent wybieram, do jakiej grupy wspólnego wywołania należy. Będzie należał do grupy wspólnego wywołania konsultanci. Chcę, żeby był menadżerem i był menadżerem dla dwóch grup, handlowy i konsultanci. Mogę również z niego zrobić tablicę,
czyli mogę tutaj utworzyć konto. To nie musi być użytkownik z numerem, może być użytkownik bez numeru, po to tylko, żeby na przykład w sali, gdzie odbierane są połączenia, móc powiesić monitor, który będzie prezentował aktualny stan połączeń, które są realizowane i statystyki z dnia bieżącego pracy danej grupy wspólnego wywołania. Również z tego jednego agenta czy użytkownika zrobię tablicę. Chodzi o to, żeby przy pomocy jednego konta móc Państwu zaprezentować wszystkie możliwości, które umożliwia oprogramowanie Platan Call Monitor. Zapisuję ustawienia dla tego użytkownika. Dodam jeszcze jednego użytkownika 100. Nazwa użytkownika niech to będzie agent 002 i on będzie tylko agentem w tej grupie konsultanci zapisz. Nie wprowadziłem hasła, wobec tego jeszcze hasło zapisz i mam w tej chwili wprowadzonych 2 użytkowników. Oprócz ustawień użytkowników mogę ustawić również statusy agentów. Statusy agentów mamy zdefiniowane w tej chwili 2, zalogowany, wylogowany, ale możemy również pozostałe 3 statusy ustawić sobie zgodnie na przykład ze zdarzeniami, które pojawiają się w organizacjach, czyli na przykład spotkanie i ustawienie przez agenta statusu spotkanie będzie powodowało wylogowanie takiego agenta z grupy wspólnego wywołania, czyli do niego nie będą kierowane połączenia. Kolejny status, na przykład urlop, a trzeci status też jako wylogowanie zrobimy sobie jako lunch. Dowolnie definiowane 3 pozostałe statusy, które później w raportach w statystykach agentów będą widoczne, ile dany agent pracował, ile czasu przebywał na spotkaniu, ile czasu był na urlopie i jak długo trwały jego lunche w zadanym przedziale czasowym. Po ustawieniu statusów agentów mamy jeszcze 2 zakładki, których w tej chwili jeszcze nie ustawiliśmy, czyli Platan Contacts LDAP, czyli możliwość zestawienia połączenia pomiędzy oprogramowaniem Platan Call Monitor a serwerem LDAP. O tym opowiemy w kolejnych naszych platanowych czwartkach, oraz konto SMTP, w którym ustawiamy konto dla Call Monitora, z którego będą wysyłane wiadomości mailowe do menadżerów z raportami o statystykach dla grup wspólnego wywołania oraz agentów. Po zdefiniowaniu tych wszystkich parametrów jesteśmy gotowi do działania. Musimy powiedzieć sobie jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie gdyby coś niedobrego działo się z oprogramowaniem Call Monitor, w zakładce inne jest podgląd pliku log diagnostycznego, który w razie kłopotów należy skopiować i przesłać do nas, abyśmy mogli wspomóc przy ewentualnym problemie, który wystąpi u użytkowników, u klientów. Także takie parametry posiada ten element konfiguracyjny administratora oprogramowania Platan Call Monitor. Wobec tego przejdźmy teraz do użytkowników i zobaczmy, jakie elementy oni mogą realizować. Zaczniemy od agenta 001, zalogujemy się na jego konto.
po zalogowaniu się agenta przypomnę, że agent 001 utworzyłem z niego 4 w sumie różne konta, tak? Czyli ten agent ma możliwość pracy jako zwykły konsultant, czyli będzie miał informacje o połączeniach, które są kierowane do grup wspólnego wywołania, w których jest konsultantem. Ma uprawnienia menedżerskie, czyli może monitorować pracę całej grupy konsultantów. Może również realizować funkcję tablicy, czyli pokazywać statystyki z bieżącego dnia dla danej grupy wspólnego wywołania oraz może modyfikować, ma uprawnienia administratora, może modyfikować parametry związane z pracą z serwera Platan Call Monitor. To tylko pokażę, że po przełączeniu na administratora dokładnie wszystkie te elementy, które przed chwilą pokazywałem, ma dostępne i może je modyfikować. Wracam do agenta i agent widzi aktualny stan dzisiejszych połączeń dla grupy wspólnego wywołania, która została mu przypisana. W przypadku, kiedy agent należy do kilku grup jednocześnie, tutaj z menu wyboru będzie mógł wybierać, którą tablicę połączeń dzisiejszych, z której grupy wspólnego wywołania chce mieć je widoczne. Ma informacje o swoich odebranych połączeniach, czyli będzie tutaj licznik przez niego odebranych połączeń, liczba połączeń do oddzwonienia, czyli nieobsłużonych przez grupę wspólnego wywołania konsultanci w tym przypadku, jaka była liczba wszystkich połączeń do grupy i ile aktualnie połączeń oczekuje w kolejce. Wobec tego zróbmy symulację ruchu i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w pracy bieżącej. Rozpoczynam dzwonienie do konsultantów. Zestawię kilka połączeń. W tej chwili powinienem może jeszcze jedną rzecz pokazać, że w tej chwili mam 2 agentów w grupie, natomiast jeden jest wylogowany, stąd jedno połączenie dzwoni na telefon. Jeżeli ten użytkownik odbierze to połączenie i następnie się rozłączy, wówczas pojawi się informacja o tym połączeniu, że zostało ono odebrane przez konsultanta o numerze 107. Kolejka się zmniejszyła o 1. No i teraz niestety pozostali użytkownicy nie doczekali się, rozłączają swoje połączenia. Rozłączyli te wszystkie swoje połączenia i co się w tym momencie zadziało? Pierwsze połączenie pojawiło się z informacją odebrane. Kolejne połączenie jako nieodebrane. Mimo tego, że pojawia się informacja o nieodebranym, czyli to jest stan, gdzie ten numer wewnętrzny już miał wolną linię do agenta, ale ten agent nie podniósł słuchawki, czyli został status przypisany jako połączenie nieodebrane. Kolejne połączenia są uwzględnione jako połączenia utracone, czyli połączenia, które oczekiwały w kolejce, czyli otrzymywały informację o tym, że niestety, ale wszyscy konsultanci są zajęci, musisz poczekać na swoją kolej i użytkownik nie doczekał tego momentu, kiedy zwolnił się konsultant, który mógłby odebrać jego połączenie i odłożył słuchawkę. Te połączenia również są
pokazywane jako połączenia nieodebrane, znaczy jako połączenia nieobsłużone z tym samą ikonografią, bo agent ma widzieć, że to jest połączenie, które on powinien oddzwonić, na które on powinien oddzwonić. Natomiast w statystykach będzie to dobrą informacją dla menadżera, że to nie była kwestia tego, że ten agent nie odebrał tego połączenia, tylko być może mam za mało agentów do odbierania tych połączeń i klienci rozłączają się w trakcie oczekiwania na połączenie. Stąd to rozróżnienie w komentarzu przy statusie połączenia nieodebrane i utracone. Oprócz tego, że w tej chwili mamy zwizualizowaną całą sytuację z dnia dzisiejszego, dodatkowo mamy możliwość w łatwy sposób oddzwonienia z oprogramowania Platan Call Monitor. Aby móc tego dokonać, musimy w przeglądarce Firefox zainstalować rozszerzenie Platan Click to Call. To rozszerzenie w tej chwili w Firefoxie z najnowszą wersją oprogramowania będzie działało z tą najnowszą wersją oprogramowania. Niestety w przeglądarkach Chrome i Edge tam jest zastosowany silnik Chromium, gdzie jest dość duża restrykcja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo połączenia. Generalnie w manifestie tych producentów przeglądarek Chrome został ustanowiony element mówiący o tym, że nie można, wtyczka nie może się łączyć z serwerem po HTTP, wobec tego musi po HTTPS-ie. W związku z tym od czerwca niestety w tych przeglądarkach Chrome i Edge nie będzie możliwości w ogóle komunikacji przy pomocy wtyczki Click to Call. Planujemy co prawda wdrożenie nowego wydania oprogramowania Click to Call tej wtyczki, ale ona będzie działała z kolei tylko i wyłącznie z Call Monitorem w wersji drugiej, czyli osoby, które posiadają Call Monitora w wersji pierwszej, będą musiały go zupgrade'ować. I tutaj, jeżeli chodzi o ustawienie tej wtyczki, zarządzaj rozszerzeniem, opcje, należy ustawić, z jakim urządzeniem się łączymy. Klientem jest Platan Call Monitor. W Firefoxie mamy na tą chwilę możliwość właśnie wybrania, czy będziemy łączyli się z oprogramowaniem Platan Call Monitor w wersji pierwszej czy wersji drugiej. Niestety Chrome nie dopuszcza tego połączenia, wyboru połączenia pomiędzy wersją pierwszą Call Monitora a wersją drugą. Podajemy numer abonenta, załóżmy w naszym przypadku niech to będzie 107 i adres serwera Call Monitor. Ważne, żeby podać również port. Zapisz. Nie dałem przedrostka, przepraszam. Teraz ta konfiguracja oprogramowania Click to Call została poprawnie wprowadzona. I teraz, mając już skonfigurowaną wtyczkę Click to Call, wystarczy, że klikniemy na numer, zostanie zestawione połączenie. Załóżmy, że nie udało nam się tego połączenia zestawić, chyba za szybko kliknąłem, jeszcze jedną chwilę. I w tej chwili nie doszło do wydzwonienia tego numeru, natomiast już jest informacja dla pozostałych członków grupy, że konsultant pierwszy próbował oddzwonić na ten numer, natomiast to oddzwonienie nie było udane.
Dzięki tej aplikacji wszyscy agenci widzą, kto jakie połączenia odebrał, na jakie połączenia jeszcze trzeba oddzwonić, żeby nie stracić klienta, żeby móc mu pomóc w jego problemie. Po zakończonej rozmowie możemy również wysłać wiadomość SMS. Dla przykładu, gdyby oprogramowanie Platan Call Monitor na serwerze aplikacji Platan pracował na przykład w przychodni lekarskiej, to po zakończeniu rozmowy osoba, która na przykład rejestrowała do lekarza danego pacjenta, może w tym momencie kliknąć ikonkę wiadomości SMS, wprowadzić wiadomość "Przypominamy o wizycie" w dniu o godzinie, tak, przypominamy. Możemy to zrobić nawet tak, że nie wprowadzimy tych danych i zapiszemy sobie to jako szablon przypomnienie o wizycie. Dodaj. Dodałem to do szablonów, nie wysłałem tej wiadomości, ale teraz jeżeli kliknę ponownie, to w tym momencie już z listy szablonów mogę wybrać sobie wybierz szablon, ustawić, czy ta wiadomość SMS ma być wysłana natychmiast, czy w zadanym dniu, czy godzinie, czyli załóżmy, jeżeli wizyta ma być 19.04.2023 o godzinie załóżmy 10:00, to w takim układzie wysyłka ma być dobra, dzisiaj jest 19, załóżmy 20. W takim układzie wysyłka ma być 20 na godzinę przed, czy tam może o 7 rano ustawimy 07:00. Dobrze, jutro jest 21, czyli tu ja mam problem z datami, widzę dzisiaj, przepraszam bardzo, stąd nie zauważyłem, że system mi nie pozwala tej 7 ustawić, bo tu już mamy 10:43:00. I teraz dodaj, dodano SMS-a i w tym momencie ten SMS w danym terminie zostanie do tego pacjenta wysłany. Także możemy również z tego poziomu od razu reagować wiadomościami SMS po przeprowadzonej rozmowie. To jest główne okno połączeń dzisiejszych, czyli widzimy 1 nieodebrane połączenie, 4 do oddzwonienia, 5 do wszystkich grup. Ja jeszcze raz zestawię połączenie, tym razem z numeru 91, czyli powiedzmy tutaj ze Szczecina. I tym razem, czyli to jest tu pierwsze było nieudane, ale tym razem ten użytkownik się dodzwoni. To proszę zwrócić uwagę, że z tej pozycji drugiej, gdzie znajdowała się informacja o tym wpisie, przesunęło się ten numer na pierwszą pozycję z aktualnym czasem i zmienił się status na odebrane. Natomiast w kolumnie info pojawiła się informacja, że ten użytkownik dzwonił 2 razy. Za pierwszym razem o 10:34 i to połączenie było utracone, natomiast o 10:45 to połączenie już zostało odebrane. Dzięki temu konsultanci mają na bieżąco informacje o ostatnim statusie połączenia z danego numeru. Czyli jeżeli klient próbuje kilka razy z niepowodzeniem dodzwonić się, ale za którymś razem mu się uda, wówczas konsultanci widzą to połączenie jako odebrane i już niepotrzebnie nie oddzwaniają do tego klienta. Także to jest kolejny element, który dzięki Państwu został wdrożony
w najnowszej wersji oprogramowania Platan Call Monitor. Połączenia dzisiejsze, możliwość przeglądnięcia historii połączeń. No, na świeżo konfigurowałem ten serwer aplikacji Platan i serwer Platan Call Monitor, także niestety we wcześniejszych dniach niestety nie będzie żadnych informacji, tylko i wyłącznie te, które przed chwilą wykonywałem. Informacja o statusie konsultantów w danej grupie, czyli konsultant 107 zalogowany, kolega niezalogowany, oraz możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Wysłaliśmy wiadomość SMS, która ma zostać wysłana przez system jutro. Wobec tego, jeżeli przejdziemy do harmonogramu, pojawi nam się informacja o tym, że jutro o godzinie 7 rano na numer, który został tutaj podany, zostanie wysłana wiadomość o wizycie w dniu 21 kwietnia na godzinę 10. Z tej pozycji można również wysłać wiadomość. Wiadomość testowa 2 na numer, tutaj użyję komórki i wyślij ją natychmiast. Dodaj. Ta wiadomość zostanie wysłana. Status oczekuję. W momencie, kiedy wiadomość dotrze do użytkownika, zmieni się status na doręczono. Jeżeli użytkownik odpisze, to ta wiadomość również w tej historii się tutaj pojawi. I jak widać, została ona automatycznie tutaj zaprezentowana. I w wiadomościach SMS mamy jeszcze jeden dodatkowy element, a mianowicie, jeżeli jest komunikacja SMS-owa z klientami, to konsultant czy agent, który zajmie się danym SMS-em, ma możliwość kliknięcia potwierdź, OK, czyli przesłanie informacji do innych użytkowników oprogramowania Platan Call Monitor, że tą wiadomością SMS już zajął się konsultant pierwszy, czyli ten, który obsługuje numer telefonu 107. Także tutaj też mamy pełną integrację, wymianę informacji o obsłużonych wiadomościach SMS. Wiadomości SMS widzą wszyscy użytkownicy Call Monitora, niezależnie do jakiej grupy wspólnego wywołania należą. Jeżeli posiadają konto w oprogramowaniu Platan Call Monitor, to taką informację w zakładce SMS będą posiadali. Kolejnym kontem, który może prezentować użytkownik, to jest menadżer i po przełączeniu na zakładkę menadżer widzi on aktualną statystykę agentów z bieżącego dnia, czyli widzi, ile odebrali, nie oddzwonili, ile zostało do oddzwonienia, jaki był średni czas rozmów, jaki był średni czas na odebranie połączenia i jaki był średni czas rozmów. Może to robić dla agentów, jak również może to realizować dla grup wspólnego wywołania. Specjalnie na koncie menadżera zaznaczyłem, że on monitoruje dwie grupy. Chodziło mi o pokazanie, że menadżer w formie tabelarycznej będzie miał informacje o połączeniach realizowanych przez grupy wspólnego wywołania, wszystkich tych grup, które nadzoruje, tak? Czyli jest tutaj pełna informacja o tym, jak przebiega ruch telefoniczny. Oprócz tego może również monitorować ruch w
zaznaczonym kryterium daty. Jak wspomniałem, tylko i wyłącznie dzisiejsze rozmowy mamy, czyli jeżeli przesuniemy się nawet gdzieś na wcześniejszy okres, to tylko i wyłącznie te połączenia z dzisiaj będą widoczne, ale proszę zwrócić uwagę, że menadżer już widzi, że ten numer szczeciński dzwonił 2 razy, nie ma tutaj grupowanych połączeń, czyli menadżer w swoim widoku widzi dokładny rozkład połączeń odebranych, nieodebranych i utraconych. Także tutaj ma pełen wgląd na pracę grupy wspólnego wywołania. Ma możliwość tworzenia raportów. Raporty są pokazywane w formie wykresowej. Mamy średnią liczbę połączeń oczekujących w kolejce, czyli ile połączeń czekało w kolejce na to, aż konsultant odbierze połączenie i oni dotrwali do tego momentu, kiedy konsultant odebrał to połączenie. Rozkład jest w przedziale godzinowym. Proszę pamiętać, że to są wartości średnie z danego okresu. Mamy informację o średniej liczbie połączeń na kolejkę, czyli ile połączeń w ogóle trafiło na kolejkę i część z nich nie dotrwało do odebrania przez agenta, czyli rozłączyli swoje połączenia. Ten parametr da nam informację, ile połączeń, jeżeli porównamy te dwie wartości, da nam to informację, ilu z czekających nie doczekało się na połączenie z agentem, co może spowodować, że powinniśmy pomyśleć o zwiększeniu liczby konsultantów, którzy będą odbierali połączenia w tej grupie wspólnego wywołania. Średni czas oczekiwania w kolejce. Tutaj są zerowe wartości, bo oczywiście robiliśmy to na grupie konsultanci, wobec tego jeżeli zmienię grupę, no to już pojawia nam się jakiś jeden wykres. Dzisiejsze tylko połączenia, więc to dość zabawnie wygląda w tym momencie. Średni czas oczekiwania w kolejce, czyli średnio użytkownicy oczekiwali 44 sekundy na połączenie w przedziale godzinowym między 10 a 11. To też może nam dać informację, w jakich godzinach potrzebujemy większą liczbę konsultantów, a w jakim przedziale czasowym mniejsza liczba konsultantów może być zaangażowana w odbieranie połączeń, jaka była maksymalna liczba połączeń oraz jeżeli mamy dobrze skonfigurowany system centralowy, możemy zaobserwować, w których miejscach utraciliśmy połączenia. Ja mam skonfigurowane w tej chwili to połączenie na cele szkoleniowe, że odbywa się to na jednym poziomie kolejka handlowcy i wszystkie połączenia utracone, które zostały zarejestrowane przez oprogramowanie Platan Call Monitor, zostały utracone na kolejce handlowcy. Tutaj gdybyśmy na przykład mieli poziom, na którym informujemy o naszej polityce prywatności, o ochronie danych osobowych i na tym poziomie mielibyśmy rozłączenia, moglibyśmy stwierdzić, ile osób tracimy przez to, że być może ten komunikat jest za długi, albo powinniśmy z niego zrezygnować i dać ewentualnie wybór użytkownikowi, czy on chce ten komunikat odsłuchać, a nie, że go na siłę wygłaszamy przy każdym połączeniu. To też jest informacja, w którym miejscu te połączenia są tracone. Te wszystkie raporty, jak również informacje o statusie agentów, czyli ilu agentów jest zalogowanych w danym przedziale czasowym, średnia liczba zalogowanych agentów. Tu ten okres zalogowania był bardzo krótki, dlatego wykres nie pokazuje w tej chwili zbyt wiele. Mamy informacje o aktywności agentów, czyli agent 100 jest wylogowany przez 32 minuty, a agent 107 jest zalogowany przez 32 minuty. I te wszystkie
te wszystkie raporty możemy zebrać w jedną całość i wyeksportować do pliku Excelowego i przy pomocy dalszej obróbki w pliku Excel możemy ewentualnie dodatkowe elementy uzyskać tutaj przez różne działania na tym Excelu, czyli mamy statystykę agentów, statystykę grupy, informacje o wszystkich grupach, informacje o kolejce, o połączeniach utraconych wraz z numerami, które zostały utracone, czas oczekiwania w kolejce, zalogowani agenci, aktywność agentów, także otrzymujemy te informacje w postaci pliku Excelowego. No i dodatkowo menadżer ma możliwość włączenia automatycznego wysyłania raportu, czy raport ma być dzienny, tygodniowy czy miesięczny, preferowana godzina wysłania takiego raportu, preferowany dzień wysłania takiego raportu, jeżeli jest to raport tygodniowy. W dziennym będzie to oczywiście godzina, a w miesięcznym też, czy to będzie w jaki dzień tygodnia chcemy ten miesięczny raport otrzymać. Także dodatkowo menadżer może mieć prezentowane raporty w formacie pliku Excelowego. W porównaniu jeszcze ze zwykłym agentem, menadżer oprócz wizualizacji stanu zalogowania, wylogowania poszczególnych konsultantów może ich z tej pozycji również logować, jak również wylogowywać z grupy wspólnego wywołania, aby zwiększyć efektywność danej grupy, czyli jeżeli widzi, że w tym momencie mam zapotrzebowanie, że muszę więcej agentów przeznaczyć do odbierania telefonów, to z poziomu oprogramowania Call Monitor można dologować kolejnych agentów. No i wiadomości SMS oczywiście będzie również widział te wszystkie elementy, które były prezentowane przy omawianiu konta agent. Ostatni rodzaj konta tablica, czyli powiedzmy do podłączenia jakiegoś monitora na sali, gdzie odbywa się odbieranie połączeń telefonicznych. Mamy tutaj kafelki informujące o połączeniach odebranych, nieoddzwonionych, oddzwonionych, ile aktualnie połączeń oczekuje w kolejce, ile połączeń jest utraconych, średni czas na odebranie, średni czas rozmów, wszystkie połączenia. Możemy dodatkowo modyfikować, przestawiać sobie pozycje, w jakich chcemy mieć wizualizowane czy rozmieszczone poszczególne kafelki z informacjami, które są w Call Monitorze. To tyle, jeżeli chodzi o to oprogramowanie Platan Call Monitor. Tutaj w międzyczasie widzę, że pojawiały się pytania. Postaram się na nie w tej chwili odpowiedzieć. Czy planowane jest dodanie serwera CTI do serwera aplikacji? Pewne prace są prowadzone. O szczegółach, jak to będzie rozwiązane, na tą chwilę jeszcze nie chciałbym mówić. Chciałbym to pozostawić jeszcze w tajemnicy, ale nowa forma oprogramowania serwera CTI czy klienta CTI będzie dostępna również na serwerze aplikacji. Jeżeli chodzi o możliwość podłączenia zewnętrznych aplikacji z Office'em, to tylko i wyłącznie, tak jak wspomniałem, te raporty w postaci XLS-a, natomiast Navision, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba jakaś baza danych, czy baza kliencka, to tutaj jedyna możliwość jest taka, że poprzez import danych kontaktowych z Navision do oprogramowania, o którym będziemy mówili w kolejnych naszych platanowych czwartkach, do książki tej LDAP czy Platan Contacts, wówczas te informacje tutaj właśnie między innymi ten opis, który w tej chwili nie jest prezentowany, w tej chwili prezentowane są tylko i wyłącznie numery, natomiast jak podłączymy Platan Contacts, to te opisy otrzymamy, to będę prezentował w kolejnych platanowych czwartkach, ale to tylko i wyłącznie taki ręczny import
z tej bazy, którą Pani chyba napisała, Navision, jeżeli dobrze czytam, do właśnie Platan Contacts spowoduje, że będziemy mieli wizualizację informacji o tym, kto do nas dzwonił. Pan Andrzej pyta, czy wymagany jest upgrade centrali do aktualnej wersji. Panie Andrzeju, niezależnie czy jest to oprogramowanie Call Monitor, czy jakiekolwiek inne, zawsze ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wszystkie nasze serwery, jak również nasze oprogramowanie pracowało w najnowszych wersjach oprogramowania, ale tutaj odpowiadając też wprost, wersja Call Monitora 2.0.2 wymaga wersji 2.20 minimum, jeżeli chodzi o współpracę z centralami Proxima i Libra. Czy serwer aplikacji może być zainstalowany na istniejącym serwerze firmowym, czy wymagany jest dedykowany sprzęt? No, trzymamy się tego, że chcemy mieć 100% pewność i w pełni odpowiadamy za to oprogramowanie, kiedy ono jest uruchomione na naszym serwerze. Także generalnie samo oprogramowanie Platan Call Monitor można zainstalować na systemie Windows. Natomiast ten cały serwer aplikacji Platan jest dostępny z tymi wszystkimi 4 aplikacjami, jest dostępny tylko i wyłącznie na naszym dedykowanym sprzęcie. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. W takim układzie bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do kontaktu z naszymi opiekunami regionu. Najlepiej proszę pytania kierować na adres centrale@platan.pl. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.